Wy tego nie czujecie, ale jest dzisiaj 6 maja. Ja tak się ubrałem. No, koszuleczka, bluza, ale się nie spodziewałem. No, wyjeżdżałem z domu w mieście, +8. Dojechałem tutaj, +3. Cześć wszystkim, z tej strony Michał i dzisiaj nie wiem, chyba jakieś wykopki będziemy robić. Nie wiem, tak naprawdę zobaczcie, tutaj za mną idę wzdłuż takiego, nawet nie wiem jak to nazwać. Ja bym powiedział, że to jest taki żuławski rów. Tak, ale żuławski rów, z którym mam dosyć dobre wspomnienia, jeżeli chodzi o szczupaki. Wędkujemy dzisiaj z brzegu, jest bardzo wcześnie rano, godzina 5, jest cholernie zimno. +3 stopnie, ale to wszystko przez tą wszechobecną mgłę. No i co? No początek sezonu szczupakowego, że jakby człowiek w końcu. Ja też 1 maja, żeby tradycji stało się zadość, wyruszyłem ze szczupakiem. Dzięki uprzejmości Łukasza z kanału Wędkuję w Polsce miałem okazję wędkować na łódce. Zobaczcie sami. No ale jest droga ryba, nie jest źle. I udało się wyciągnąć takiego oto kolegę chudzina. Uspokój się. Wracaj. Popłynął pięknie. Więcej materiału z tego łowiska, z łowiska Jeleń, zobaczycie w innym filmie. No ale fajnie udało się otworzyć sezon wymiarowym szczupakiem. No super. Zobaczcie. Słońce wschodzi. Z góry przepraszam Was za moje sapanie, ale ten krótki odcinek pokazał mi tylko jedno. Stan mojej kondycji. A raczej jej brak. Także dołączam się do komunikatu Sebastiana Kowalczyka i mówię: chudym stop. Rok temu, pamiętam, 1 maja zaliczyłem na 0. Jeżeli chodzi o następne dni, byłem jeszcze na takim małym leśnym jeziorku, przebrodziłem je naokoło. Nic, więc nic Wam nie będę pokazywał. Jedyne co to kontakt z naturą, wszystko jak najbardziej na plus. Ale po tych 2 dniach szło zaobserwować, że szczupaki są strasznie ospałe. Siedzą przy brzegu, w ogóle się nie ruszają. Jezu. W ogóle się nie ruszają. I to nawet nie reagują, jak się obok nich przechodzi. Wygląda to tak, jakby świeżo co skończyły tarło. Szkoda. No ale nic, no, człowiek się nie poddawał i 2 dni później, czyli 4 maja ruszył ponownie za szczupakiem, tym razem na ukochany nogat. No i no, w sumie zobaczcie. No jaki bąbelek dziwny za mną poszedł. Takie wiesz, dziwne, coś taki dziwny jakiś odblask był i bąbelek poszedł zaraz. Ty, to jest ryba. Mam rybę. Patrz. Co to było? No, bez brania kompletnie, nie? 2 razy mi bił. Tak, ty 2 razy mi bił. Ale co, maluszek to był? Nie był mały. Ale kompletnie nic. Ja myślałem, że mi z grążela spadł, wiesz? Że raz uderzyłem w grążel i że mi drugi raz spadł z grążela. No także co, dobra, jest pierwsze branie. W sumie drugie branie. One będą takie dzisiaj, wiesz. No dobra, one są, tak? Ale było, o ja było, ale to nie było branie, to było nie wiem, ale aż mi serca mam po prostu w czole w tym momencie. Michał, wyjmij kamerę, nagraj pierwszego szczupaka. Mam, ale nie, wiesz co, po tamtej karę nie chcę się na niego wyjmować. Ja widzę, że ogólnie ryb to jest naprawdę dużo, bo co chwilę coś się spławia, ucieka, spierdziela. Tylko one nie chcą w randce, tak się... Na tych płytkich tu poszedł, pogonił. O, tam. Ale wierzchiem poszedł i idzie dalej. Za bank szczupak, co to innego. O, fajnie to. No nie, bez przesady. No ale
Do fajnego mu daleko, ale wariat. Sportowy rozmiar. Boże. Olek mi wystraszył. Powiem wam, że łupnął tak konkretnie. Wypadł mi, no. Jeszcze cię użarł. Tak. Nad Nogatem naprawdę nie było źle. Gdyby człowiek wyciągnął te wszystkie brania, to na łódce by było około dycha tych szczupaków, jak nie lepiej. Ale coś im nie pasowało, coś było dalej źle. Masa brań, naprawdę masa brań. Nie wciętych, nie do wcięcia, chociaż niektóre z nich były bardzo agresywne. Do tego masa odprowadzeń. No i nie wiadomo, o co mi chodziło. Fajnie, że udało się wyciągnąć jeszcze jedną sztukę. No i takie rozpoczęcie sezonu. No. 2 sztuki na 3 wypady. Niby nie jest źle, można było gorzej, ale zawsze można było lepiej. Dzisiaj mam dosłownie 3 godzinki, to jest taki w ogóle nieplanowany wyjazd. Wiecie, że niestety, ale większość z nas te wyjazdy musi sobie planować z wyprzedzeniem. No, ja do nich należę, więc mówię, dzisiaj taki bardzo, bardzo spontaniczny i bardzo nieplanowany wyjazd. Jestem nad tym moim żuławskim rowem, mam 3 godzinki łowienia, no i zobaczymy, mam nadzieję, na jakiegoś jednego wymiarowego szczupaka. Dobra, wziąłem sobie wodery. By the way, zobaczcie, jakby ktoś gdzieś z Was widział, to jest kolor jakiś na E chyba się nazywa, Pickshot Tournament w tym kolorze i w takim jeszcze zielonym z czerwonym ogonem. Dajcie mi koniecznie znać. To jest towar, który jest niedostępny, po prostu jest niedostępny w Polsce. No, to tyle. Dobra, no postaram się tu chyba wejść, co? Tutaj jest. O, dobra. Jest źle. Nie wejdę dalej. Jest bardzo źle. No słuchajcie, plan był taki, żeby iść tam. Jakby brałem pod uwagę to, że to może być nie do przejścia, ale miałem złudne nadzieje, że może jednak to da się przejść. Ale nie, tutaj stawiam krok do przodu i generalnie z gruntu, który jest płaski, noga wpada mi praktycznie po kolana. Także nie będę ryzykował, no bo to jest dosyć ryzykowne. Po prostu zaliczę miejscówki w cofaniu się. Nie napawają mnie optymizmem, ponieważ no, przeszedłem cały kawałek i nic mi się nawet nie spławiło spod brzegu. No powiem wam, że zagrało przez chwilę jak pajki. Zobaczcie jakie pajki. No. Dobra, idziemy dalej. Nic się nie dzieje, nic się nie spławia. Ale tak jak mówię, jest dzisiaj naprawdę bardzo zimno. Wczoraj patrzyłem w pogodę, to pokazywało plus 8 stopni. No i o tyle, o ile pewnie plus 8 w mieście było, no to tak jakby tu było plus 8 całą noc, to jeszcze coś by można było wymyślić. Ale tak jak to było, teraz jest 3, także tu mogło być spokojnie około zera. Chociaż w sumie szronu nie widać, ale mogło być jakiś 1 przez większą część nocy. To naprawdę lipa. No i co? To by było tyle, jeżeli chodzi o łowienie tutaj. Tak jak mówię, troszeczkę no, myślałem, że będę mógł dojść dalej, po prostu wejść do wody i iść sobie w tych woderach dalej. Niestety nic z tego, więc został mi tylko ten kawałek, który jest po prostu dostępny z brzegu do obłowienia. Nic się kompletnie nie wydarzyło. Mało tego, że nic się nie wydarzyło, to tak naprawdę chyba nie widziałem ani jednego jakiegoś spływającego się szczupaka, atakującego szczupaka. Może jakiegoś jednego małego, ale może też mi się przewidziało. No, są dosłownie ostatnie rzuty. No ale mamy jeszcze trochę czasu. Więc pójdę sobie jeszcze na coś innego. Tutaj obok mnie jest zbiornik, który wchodzi w skład jeziora Drużno.
Spróbujemy tam zobaczyć, czy coś tam się nie dzieje. Zobacz, jaki labirynt pajęczyn. Nie chcę jakiegoś krzyżaka zawinąć do auta. Oła. Nic się nie dzieje. Ja naprawdę podszedłem tak, powiedziałbym, nie za zgrabnie. A pomimo tego nic. To tutaj ogólnie to jest tak, myślę, jeszcze z tydzień i nie będzie się tu dało w ogóle dojść. A wiecie jak to jest, nie będzie się dało wejść rękarzom. Dla kuszowników to będzie raj. Przykry widok. Ładny, naprawdę bardzo ładny karaś. Szkoda. To było branie na 200%. Bardzo mały szczupak. Uderzył mi w sam ogonek. Na 100% było branie. Fajnie, pierwszy kontakt. Zaliczony. Idę na miejsca ostatniej szansy. Bo już naprawdę to obłowie i nie będę miał więcej czasu na dzisiejsze wędkowanie. Dobra, zaczniemy sobie tutaj od razu. W moim arsenale dzisiaj naprawdę tylko dwie gumy. A jest to właśnie Pickshot, który jest maltretowany od samego rana. Było puknięcie, więc nie ma sensu chyba wydziwiać. No i klasycznie Kanibal Policjant. Coś co musi być. Zrobiło się po tej porannej, bardzo mocnej i bardzo ostrej mgle. Zrobiło się po prostu cholernie słonecznie. Dodatek jest flauta. O Jezus, tak źle i tak niedobrze. Mgła źle. Za zimno źle. Słońce źle. Za ciepło źle. Wieje źle, nie wieje źle. Masakra. Zobaczcie, po jednej stronie rzeczka, po drugiej stronie bajoro. Jakby no kraina rewelacyjna. Wody w bród. Żeby jeszcze razem z tą wodą, z tą ilością wody szła w parze ilość ryby, to myślę, że tutaj na północy byśmy byli po prostu w niebo wzięci. Zobaczcie, tutaj jest ta zatoka, na której można łowić bez pozwolenia, a tam wchodzą już tak zwane ptaszniki. Coś się jakby spławiło, jak podchodziłem, ale naprawdę nic, po prostu na wodzie nie widać nic. A to przy takiej płytkiej wodzie to powinno być powinny te szczupaki naparzać, atakować, szczególnie w maju. Drobniczka, która gdzieś tam sobie grasuje przy powierzchni,
A tu się kompletnie nic nie dzieje. Jakieś rybki tu są. O! Teraz je widzę. Wy tego nie zobaczycie, ale jest tutaj stado takiej bardzo drobnej ryby. No to przecież musi tu jakiś pajk stać. I tego pilnować. Sama natura, nie? Piękna sprawa. Chciałbym powiedzieć, że ryby niepotrzebne, ale no kurczę, fajnie było coś złowić. No. Kończąc, przeniesiemy jeszcze się na jedno miejsce. Myślę, że mam jakieś 15 minut drogi stąd. Przeniesiemy się na rezerwat, na Dróżno, gdzie potrzebujemy osobnego pozwolenia na połów z brzegu. Ja takie pozwolenie posiadam. No i zobaczymy tam, tylko ja też nie wiem, czy tam nie będzie takiej samej sytuacji jak tutaj. No ale chociaż zobaczymy i się upewnimy. Jeżeli nie będzie, no to może uda się jakieś kilka rzutów oddać. I coś jeszcze postarać się dołowić. Chociaż jedną rybkę. Chociaż jedną rybę. Dobra, postanowione. To miała być ostatnia meta tego dnia. Ale naprawdę nie spodziewałem się, że to będzie aż tak zarośnięte. Dziwny temat. No dziwny. Ciepło, więc zaraz wszystkie te wody na żuławach, a my takich płytkich wód to mamy po prostu, no cholery, w sumie wszystko praktycznie jest płytkie. Za chwilę będzie zarośnięte i za chwilę już szczupaki będzie bardzo ciężko. Przenoszę się o miejsce oddalone na jakieś 15 minut drogi stąd. Przenosimy się na już rezerwat, ścisły rezerwat na Dróżnie. Tak jak wspominałem Wam wcześniej, trzeba tam mieć dodatkowe pozwolenie na połów z brzegu. No i myślę, że jak tam dojedziemy, zostanie nam jakaś godzinka pewnie wędkowania. Tam nie ma jakoś mega dużo miejsc, jeżeli chodzi o wędkowanie z brzegu, ale kilka się na pewno znajdzie. Trzymajcie jeszcze kciuki, póki jeszcze jest czas i szansa. Znaczy, jak jest czas, to jest jeszcze szansa. Tak wygląda, moi drodzy, Stankowo. I tak się nazywa ta zatoka. Porośnięte. Ze mną nie jest tak wcale łatwo. Postanowiłem jeszcze odwiedzić jedno miejsce. Jest to rzeka Tina. I to takie typowe dla mnie miejsce, gdzie po prostu coś prawie zawsze udało mi się złowić. Mam dosłownie 40 minut, nie dłużej. Tutaj ale się spławiła piękna ryba. No tu przynajmniej jest życie. Dobra, nie tracimy czasu. No tam chodzi coś naprawdę dużo. Ole! No wy tego nie widzicie, ale tam chodzi coś naprawdę dużego w tych liliach. Ale to nie jest szczupek. Wydaje mi się, że to nie jest szczupek. Ale fajny widok, ale niestety jak to jest leszcz, to ja sobie tu mogę o szczupaku zapomnieć. No ale też naprawdę nie spodziewałem się, że w pierwszym tygodniu maja to też będzie aż tak zarośnięte. Zobaczcie. Czarna dziura. Znaczy jaka fajna miejscowa. Na takiej wysepce stoję. No i co mogę powiedzieć? Czas naprawdę kończyć już tą nierówną walkę. Będę mówił, że jestem załamany, bo to przecież nie o to w wędkarstwie chodzi, żeby się załamywać. Odwiedziłem 3 łowiska, więc nie można powiedzieć, że nie dałem z siebie wszystkiego.
Dałem siebie naprawdę dużo. Ale niestety nic z tego nie wyszło. No i ja naprawdę długo myślałem nad tym, czy w ogóle robić z tego film, z tych w zasadzie 2 ryb, z tych 3 wypadów, 4 nawet, ale bezrybnych. Długo nad tym myślałem, czy robić z tego film, no i postanowiłem, że zrobię. Jeżeli uważacie, że takie filmy również powinny znajdować się na YouTube, również powinny znajdować się na moim kanale, napiszcie to w komentarzu, ponieważ jak wiecie, tych wypadów bezrybnych jest więcej niż tych rybnych. No i człowiek nieraz myśli, czy chcecie oglądać zmagania, poszukiwania tej ryby, ale niekoniecznie zakończone sukcesem. Dajcie znać. No i dajcie również znać, jak u Was rozpoczęcie sezonu szczupakowego, jak u Was wielkie rozpoczęcie majówki, 1, 2, 3 maja, aż do dzisiaj. Jestem bardzo ciekawy, czy połowiliście może jakieś życiówki, a może podobnie jak u mnie. Jeżeli film się podobał, to koniecznie zostawcie pod nim łapkę w górę, zostawcie również, no tak jest lepsze słońce, zostawcie również subskrypcję, o komentarzu już wspominałem. Dzięki bardzo za dzisiaj, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się!